Dzień dobry. Zapraszam na webinar przygotowany w ramach projektu Filmowe Historie STEM, który finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Moimi rozmówcami są dziś Justyna Szpont, profesor matematyki na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Tomasz Szemberg, profesor matematyki w tejże instytucji, dyrektor instytutu. Dzień dobry. Wróciliście niedawno z Australii. Co ciekawego, co robiliście? Wzięliśmy udział w kongresie ICME 15. Możesz nam troszkę bardziej tą nazwę przybliżyć, rozszyfrować? ICME to International Congress of Mathematical Education, czyli po polsku Międzynarodowy Kongres na temat edukacji matematycznej. Albo inaczej na temat dydaktyki matematyki. Czy jest to faktycznie bardzo duża impreza, tak jak brzmi z samej nazwy? W dniu otwarcia organizatorzy poinformowali, że jest niemal 2,5 tysiąca delegatów, którzy przyjechali na ten kongres z około 100 krajów. To ogromna impreza. Zresztą popatrzmy na kilka ujęć z kongresu. Wanna go hard, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. Wanna go hard, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? Gdybyście mieli powiedzieć w paru słowach, czy opłaciła się podróż na koniec świata? Tak, opłaciła się. Udział w tym kongresie uświadomił nam bardzo różne podejścia do, wydawałoby się, takiego bardzo prostego zagadnienia, czyli nauczania matematyki w różnych krajach i w różnych kulturach. Warto dodać, że problem nauczania jest bardzo wielopłaszczyznowy. Dotyczy dzieci i młodzieży, studentów najrozmaitszych kierunków, ale też bardzo duży nacisk jest położony na przygotowanie zawodowe nauczycieli matematyki. Jasne. Czy poza różnicami są jakieś wspólne problemy, rozwiązania, o których możecie nam tutaj powiedzieć? Problemów jest oczywiście znacznie więcej. Wszyscy jednak zgadzają się co do jednego, a mianowicie co do tego, że matematyki trzeba uczyć, trzeba edukować, bo jest to język nauki, język, w którym opisujemy świat. Zresztą zadaliśmy to pytanie delegatom z różnych krajów i może zobaczymy wypowiedź uczestników. Hello, I'm Anis Farida Jamil from Indonesia. I'm Namira from Indonesia as well. So when we are asked why mathematics is important to be taught to kids, to anyone, I think it's because mathematics in our life, in every part of our life, and it's not related to like how old are you, but even like baby knows that maybe she wants one candy, two candies, more candies. I think math is even in the simplest form of life. So and it should be taught to anyone. Okay. And I have the same idea with my friend because if kids learn mathematics, they can solve problems in their daily life because mathematics is related to our daily life. Thank you. Thank you very much. Thank you. Powiem może trochę prowokacyjnie, może trochę infantylnie, ale żeby korzystać z YouTube'a, na którym praktycznie chyba każdy z nas ma swoje konto, albo przynajmniej każdy z nas używa tej aplikacji, to ja wcale nie muszę wiedzieć nic o informatyce, ani o elektrotechnice, prawda? Ani o matematyce. O matematyce, a co ma matematyka wspólnego z YouTube'em? No wiesz, zapis całej naszej rozmowy to tak naprawdę ciąg zer i jedynek. Ale nie będziemy nikogo przekonywać tak naprawdę do tego, że ta wiedza ma jakieś znaczenie i że jest użyteczna. Na przestrzeni dziejów ludzie dużo mądrzejsi od nas doszli do tego, że matematyka jest bardzo ważna, tak z powodów praktycznych, jak i z powodów społecznych. A że szkoły przynajmniej na początkowym etapie nauczania pracują w oparciu o ustalone plany i programy, no to uczniowie nie mają specjalnie tutaj wyboru, czy w ogóle chcą się uczyć tej matematyki, prawda, ani nie mają wpływu na to, jakie tematy matematyczne, jakie treści są im serwowane. A myślę, że tutaj różnice są największe. I to głównie temu, jak uczyć, a nie czy uczyć i czego, była poświęcona większość grup dyskusyjnych w Sydney, paneli tematycznych i warsztatów, które były nakierowane na edukację matematyczną w szkole. Brzmi to faktycznie bardzo dobrze, bo problem, jeżeli chodzi o tą podstawę programową, jest w Polsce dosyć powszechny, natomiast
No powiedzmy sobie otwarcie, mamy w każdej polskiej szkole kredę i tablicę. Co tutaj z takiego abstrakcyjnego połączenia można nowego wymyślić? No właśnie okazuje się, że bardzo dużo. Jednym ze skutków ubocznych, i to powiedziałbym takich pozytywnych skutków ubocznych pandemii COVID-19, był przeprowadzony na światową skalę eksperyment edukacyjny, bo nagle trzeba było się oderwać od tej kredy i tablicy i wymyślić coś innego. Rozumiem, że mówisz tutaj o tablicy wirtualnej i tabletach z rysikami, bo takie rozwiązania też w szkołach często teraz już znaleźć możemy. No to jest takie bardzo trywialne podejście, bo rzeczywiście można było w ten sposób zastąpić albo wręcz nakierować kamerę na tablicę i dalej używać kredy i tablicy, ale nie o to mi chodzi. Mianowicie nawet gdy założymy, że teraz będziemy uczyć, prawda, wykorzystując środki elektroniczne i powiedzmy nawet jak spotykamy się w klasie, to będziemy używać tej wirtualnej tablicy, to zobacz, że w momencie, gdy przychodzi czas na zrobienie miejsca na tej tablicy, to tu jest fundamentalna różnica, bo wcześniej moczyliśmy gąbkę, prawda, i treść cała znikała. A teraz możemy po prostu otworzyć nową tablicę albo przeciągnąć wszystko w dół i to, co było zapisane, nie znika. No tak, ale uczniowie muszą mieć to zapisane w zeszytach, żeby przecież z tych notatek potem się uczyć, prawda? No właśnie, i to jest znowu takie bardzo tradycyjne podejście do tematu, bo co robili uczniowie na lekcjach? No uczniowie na lekcjach zapisywali treści podawane im na tablicy do zeszytu. I na tym się głównie koncentrowali, zwłaszcza jak te treści były szybko podawane, no to w ogóle starali się nadążyć, prawda? A nauczyciel przed tablicą najczęściej prawdopodobnie przepisywał tą wiedzę na tablicę ze swoich notatek z kolei. Czyli można powiedzieć, że pracowali jak w klasztorze średniowiecznym, prawda? Zajmowali się przepisywaniem zamiast myśleniem. No właśnie, jak już powiedziałeś, elektroniczna tablica otwiera szereg możliwości. Poza tym, że nie trzeba na niej mazać, wystarczy przesunąć zapisaną treść w górę lub otworzyć nową stronę. Można natychmiast jej zawartość udostępnić uczniom. I to jest chyba taka największa jej zaleta, że uczniowie nie muszą tego przepisywać. Wszystkie notatki mają na bieżąco, łącznie z tym, co ja w danej chwili chcę dopisać do materiałów, które już są. Albo mogą sobie robić swoje dopiski, mogą przeorganizować, prawda, w domu ten materiał tak, żeby był dla nich bardziej użyteczny i żeby mogli do niego wrócić w przyszłości, Kiedyś. żeby wiedzieli, o co chodzi w tych notatkach. Poza tym zauważmy, że lekcja nie musi zaczynać się od czystej tablicy, prawda, od tabula rasa. Pewne elementy, na przykład na lekcjach matematyki, czasochłonne rysunki, mogą już być na niej umieszczone. I to co więcej, z tymi rysunkami, przynajmniej takimi bardziej złożonymi, zawsze jest ten problem, że mogą się nie udać na zwykłej tablicy. I wtedy trzeba zmazać, zaczynać od początku. A to można wszystko przygotować sobie zawczasu, w odpowiednim momencie wkleić albo po prostu przejść do tego fragmentu tablicy, gdzie one są. I zamiast męczyć się znowu z taką fizyczną pracą, można powiedzieć, to można podyskutować z uczniami na temat zawartych tam elementów matematyki. Można nawet pójść dalej. Na przykład integrując GeoGebrę z wirtualną tablicą, możesz raz przygotowany rysunek dowolnie modyfikować. W ten sposób na przykład łatwo zilustrować, że wysokości w dowolnym trójkącie przecinają się w jednym punkcie i to po prostu zmieniając wierzchołek możesz fizycznie zobaczyć, że faktycznie w każdym trójkącie. Tak, w szczególności możesz wziąć trójkąt rozwartokątny i na nim pracować. Oczywiście wizualizacja nie może zastąpić rozumowania matematycznego, czy, że pozwolę sobie tutaj użyć słowa budzącego postrach w polskiej szkole, dowodu. No powiem szczerze, że ja jeszcze edukowałem się w czasach, gdzie miałem do czynienia i zarówno z kredą i tablicą, jak i również z tym przekazem wirtualnym i z własnego doświadczenia z autopsji mogę powiedzieć, że tym przekazem wirtualnym dużo łatwiej jest dotrzeć do głowy ucznia niż przepisywaniem, niż zwykłym tekstem. Mówiąc kolokwialnie, że tam żałować, że urodziłem się za wcześnie, bo teraz być może ten level edukacji jest już zupełnie inny. No i właśnie o to chodzi, żeby dotrzeć do uczniów czy studentów w taki sposób, który jest dla nich naturalny. Dokładnie. Chodzi o to, żeby wejść w świat ucznia
bo przecież taką wirtualną tablicę, wirtualny zapis lekcji uczeń może sobie obejrzeć, to na przykład jadąc autobusem do szkoły następnego dnia i odświeżyć. Cały zapis ma na swoim telefonie, czyli na urządzeniu, któremu tak naprawdę poświęca najwięcej uwagi. Natomiast zapisane treści na zwykłej tablicy to jest duża strata, ponieważ nie mamy do tego dostępu, tylko mamy dostęp wtedy, kiedy o nich mówimy, wtedy, gdy one powstają. I myślę, że to samo dotyczy wirtualnej tablicy, dlatego że no, w momencie, gdy ten zapis powstawał, to jeszcze nauczyciel produkował do niego jakiś tekst. I gdy sobie to uświadomimy, że tego tekstu nie ma, prawda, nie mamy gestykulacji, mowy ciała tego nauczyciela i tak dalej, no to staje się jasne, że trzeba pójść o krok dalej. I w tym momencie, w ten sposób wkraczamy już w świat wideo. Dokładnie. Ale wideo dobrej jakości, ponieważ dobrej jakości wideo edukacyjne wprowadza pożądany, ale nierealny w masowej szkole element indywidualizacji nauczania. Chodzi o to, że uczeń może sobie wrócić do tych materiałów w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Tak, to jest bardzo fajne, bo faktycznie powstaje z tego taka pewnego rodzaju chmura, prawda, że te materiały nie znikają, one są dostępne w każdym miejscu na świecie o każdej porze. No, może zadam bardzo proste, acz bolesne pytanie. Tomku, w takim razie po co nauczyciel w tym wszystkim? O to się nie martw, bo po prostu tradycyjna rola nauczyciela zmienia się z tego, który podaje wiedzę, a ta wiedza jest powszechnie dostępna w tym momencie, na tego, który koncentruje się na pomocy uczniowi w przyswojeniu tej wiedzy. Prawda? Nauczyciel jest przewodnikiem, ale to uczeń tak naprawdę musi się sam nauczyć. Prawda? To on odpowiada za swoją naukę, czyli uczymy też odpowiedzialności za to, co robimy, a rolą nauczyciela jest pomoc. Szczerze powiedziawszy, po tym co usłyszałem, to nie wiem, czy nie wycofam się z tych swoich słów, że za wcześnie się urodziłem, bo kiedyś to w świecie było faktycznie zupełnie inaczej. Dokładnie. Nauczyciel jednak pozostaje przewodnikiem ucznia i to on ogarnia cały materiał, a nie pojedyncze lekcje. Zatem wie, jaką drogę wskazać uczniowi, bo zauważ, że te materiały, które się pojawiają w internecie, jest ich bardzo dużo i słabej jakości, więc nauczyciel jest tą osobą, która wskazuje te wartościowe i godne polecenia materiały. No poza tym nauczyciel pełni też taką rolę, że odpowiada na pytania ucznia. Te pytania mogą się pojawić właśnie wtedy, kiedy kiedy uczeń sobie coś przypomina, jadąc do szkoły w autobusie, prawda, i patrząc na ten zapis wirtualny, może mieć jakieś pytania i żadne wideo nie odpowie na pytania, prawda, ani nawet ta tak zwana sztuczna inteligencja, jak żeśmy testowali wielokrotnie, nie jest w stanie odpowiedzieć w dobry sposób na... Jeszcze. To myślę, Być że ma może. na inną rozmowę, ale myślę, że nie jest w stanie odpowiedzieć sensownie na pytania ucznia. Okej, to w takim razie gdybyście mieli powiedzieć, dlaczego akurat wy w waszym projekcie koncentrujecie się na filmach? Dlaczego to właśnie wideo stoi w centrum zainteresowania? No ja bym raczej powiedziała, że to uczeń stoi w centrum naszego zainteresowania. A ja bym to ujął jeszcze inaczej, bo tak naprawdę naszym priorytetem jest zainteresowanie ucznia matematyką. A nawet, bo zaczęliśmy tutaj mówić o projekcie, który realizujemy, nie tylko matematyką, bo nasz projekt realizujemy wspólnie z koleżankami i kolegami z Instytutu Historii i Archiwistyki naszego uniwersytetu. I dotyczy on na przykład też wkładu polskich uczonych w rozwój światowej nauki oraz uczniowskich doświadczeń z lekcji STEM, czy STEAM, czy STEAMI według ostatniej wersji. Okej, gdybyś mógł te skróty rozszyfrować, żebyśmy troszkę więcej się dowiedzieli, co poszczególne oznaczają? Jak najbardziej, to znaczy może powiem po prostu, co oznaczają litery w tym najbardziej rozbudowanym. STEAMI to Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics and Entrepreneurship, czyli mówiąc po polsku nauki doświadczalne, technologia, nauki inżynierskie, ale też sztuka, matematyka i przedsiębiorczość. Można powiedzieć, że w zakresie nauk przeważnie ścisłych jest to takie zintegrowane podejście do nauczania. Jak już przy tym jesteśmy, to nie możemy nie wspomnieć,
że nasz uniwersytet realizuje jedyny w Polsce scentralizowany projekt w ramach europejskiego programu Teacher Academies pod nazwą STEMI Teacher Facilitators Academy, czyli Akademia dla Nauczycieli Szkoły Przyszłości. No i teraz tutaj można powiedzieć, że wy jako jednostka, a też jako uniwersytet macie pod swoimi skrzydłami projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, no bo te wszystkie nazwy, o których tutaj mówicie, odnoszą się nie tylko i wyłącznie do Polski. Istotnie i akurat tak się składa też, że ten projekt ministerialny w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, mimo że jest to projekt finansowany przez polską instytucję, ma również charakter międzynarodowy. Pilotowaliśmy go przez 2 ostatnie lata na gruncie krajowym, a teraz we wrześniu otwieramy nasze platformy i kanały na przekaz przygotowany przez uczniów z całej Europy. Skąd akurat narodził się pomysł na przygotowanie materiałów wideo i dlaczego akurat taka formuła została tutaj przez Was wybrana? A to jest bardzo ciekawe pytanie o to, skąd w ogóle biorą się pomysły. No, w instytucie od kilku lat organizujemy takie sesje wyjazdowe całego instytutu, gdzie między innymi odbywają się burze mózgów dotyczące różnych tematów. Slogan Matematyka okiem sympatyka to pomysł naszego kolegi Jakuba Kabata. A skoro okiem, to obraz. No i tak doszliśmy w zespole z Kubą, a także z Karolem Gryszką, Łukaszem Mertą i Pawłem Solarzą do wideo. W roku 2023 zaprosiliśmy uczniów do przygotowania materiałów wideo tylko z matematyki. Jak wyszło? No, wyszło daleko poza nasze oczekiwania i może najlepiej pokażemy to na przykładzie. 4, 3, 2, 1. Jo. Czy matematyka kocha ciebie albo mnie urzeka? Cię zobaczysz za minutę, teraz oko niech twe czeka. Ta linia jest niby prosta, bo złamana, według kocha wyczesana. Zobacz, co się z nią wyrabia, gdy ją matma kocha wrabia. Twoje dalsze kombinacje, operacje, machinacje. Nic nowego nie powstaje, repetujesz operację. Aż powstaje znany kształt. Czyli śniegu płatek prostej, to ślisk na tą daje ostry. Oto krzywa kocha całą nigdy się nie stała, bo się krzywi tu bez końca, tak powstaje fraktal słońca. Kocha czyta się jak kocza, więc pamiętaj, że po oczach daje zimą krzywa kocza. Oto fraktal był najprostszy, lecz następne już wjeżdżają. Oto Mandelbrota zbiór, wyjątkowo trudny stwór. Bez matury nie zrozumiesz, chyba że w liczeniu umiesz. Dla nas tylko tu wystarczy, że jest piękny i nie starczy dnia ani roku, by powiększać go do końca, bo odnawia się bez końca. Gdy Romeo się raz spóźnił pod balkonem niczy w próżni, Julia z nudów zbiór stworzyła i imieniem uraczyła. Oto Julii zbiór szalony, na sukienkę wymarzony, wzór kręcony i spleciony, odpowiednio wymyślony. Teraz przyjrzyj się uważnie, fraktal wszędzie wciśnie palce, jest na liściach, rzekach, niebie. Ślimak wciąga je na siebie, na mandalach i gdy jeszcze, znacie sam, daj spokój. Nie bądź bambik bez fałdolki, zrozum moc fraktalnych kolców. Zobacz, że tutaj mamy wszystko. Matematykę i to nietrywialną, bo fraktale to odkrycie XX wieku. Sztukę i to w wielu jej przejawach, bo poza muzyką i rapem mamy przecież znakomicie zrealizowany obraz. Przede wszystkim jednak za tą produkcją kryje się uczeń, który połączył swoje naturalne talenty i predyspozycje muzyczne z poznawaniem matematyki. A co więcej, opowiedział o niej tak, że chce się słuchać. Bardzo mnie tym zainteresowaliście, więc pokażcie coś jeszcze. Bardzo proszę. Największym znalezionym dotychczas tekstem matematycznym jest tzw. papirus Rinda. Ten cenny dokument został podzielony na części i pozostaje zamknięty w muzealnych archiwach. Ma on jednak za sobą niesamowitą przeszłość. Jest rok 33 panowania faraona Apopiego z XV dynastii. Skryba Ahmose wykonuje kopię starego papirusu. Jest to zestaw problemów wykorzystywany do nauki młodych skrybów. Nie pozostaje on jednak w użytku na zawsze. Mierzący prawie 5 metrów tekst zostaje w końcu włożony do grobowca i zapomniany. No i co powiesz? To wygląda mi na w ogóle ręcznie malowane ilustracje. Dokładnie tak było.
Ale z tym filmem związany jest sukces, który chce odnieść wielu dydaktyków matematyki. Chodzi o to, że matematyka nie była w ścisłym centrum zainteresowania uczennic, które nagrały ten film. Nigdy nie wzięłyby udziału w jakimś klasycznym konkursie z zadaniami matematycznymi. A tu, jak opowiedziała nam ich nauczycielka, miały okazję połączyć swoje talenty i zainteresowania z nauką matematyki i podeszły do tego z wielkim entuzjazmem. Żeby nagrać taki materiał, musiały sporo przeczytać o samym papirusie, jego historii, o tym, co jest na nim zaprezentowane. Przy okazji na pewno wpadły im w oczy inne tematy. Nie mamy możliwości śledzić losów uczestników konkursu, ale mam nadzieję, że to ich spotkanie z matematyką jakby z innego zupełnie punktu widzenia i w innej formie, no na trwałe zmieniło ich stosunek do przedmiotu. Bo właśnie o to chodzi, żeby tak uczyć, żeby nauczyć, ale też, żeby połączyć to z jakąś przyjemnością. No i żeby był z tego jakiś pożytek. Wszystkie materiały z konkursu zamieszczamy na platformie YouTube. Śledząc jej statystyki, wiemy, że liczba odsłon idzie sumarycznie w dziesiątki tysięcy. Dla wszystkich materiałów przebiliśmy miesiąc temu 100 000. No właśnie, a przecież tych materiałów cały czas na kanale będzie przybywać. Czy macie jakiś konkretny przekaz dla autorów filmów na kolejną edycję konkursu, która rusza już niebawem? Myślę, że takiego dedykowanego im przekazu nie mamy. Mamy za to przekaz szerszy, skierowany do uczniów i ich nauczycieli. Oraz do tych, którzy nauczycielami dopiero chcą zostać. Mianowicie, żeby nie bali się sięgać po różne sposoby nauczania, po różne sposoby dojścia do ucznia, żeby korzystać z technologii, żeby szkoła nie była swego rodzaju skansenem, z którego, gdy uczniowie wychodzą, no to wracają do swojego cyfrowego świata. Zaczęliśmy od tego, czy w ogóle warto wszystkich uczyć matematyki. Zobaczmy może wypowiedzi uczestników kongresu w Sydney na ten temat. So my name is Joat Lavica. I am a professor in STEAM education at Johannes Kepler University in Austria. And I think mathematics is the fundamental subjects for understanding our science and then understanding the world all around us. So students should learn mathematics and should have a comprehensive view if they want to function well in the society, and then it's also supporting their reasoning and supporting their critical thinking. So mathematics is very important for all aspects. O nowoczesnym i praktycznym podejściu do edukacji matematycznej rozmawiałem dziś z profesorami UKEN w Krakowie, Justyną Szpondi i Tomaszem Szembergiem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.